Setne urodziny Gdyni upłynęły pod znakiem obrony przed incydentami na Bałtyku. Francja proponuje europejskie finansowanie atomu. Rosja straciła 1 bilion rubli na dronopadzie Ukrainy, który wraca z nową mocą. Jest 11 lutego 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Dronopad Ukrainy przyniósł Rosji ponad 1 bilion rubli strat. Kreml chce gwarancji. Według danych komersanta ataki dronów Ukrainy na sektor naftowy Rosji przyniosły ponad 1 bilion rubli strat w samym 2025 roku. Ataki wracają wobec bezowocnych rozmów, w których Kreml domaga się gwarancji bezpieczeństwa. Bezpośrednie straty dla sektora gazu i ropy w Rosji z powodu dronopadu Ukrainy przekraczają 100 miliardów rubli, czyli 1,29 miliarda dolarów. Pośrednie straty są jeszcze większe i sięgają ponad 1 biliona rubli, czyli 12,9 miliardów dolarów. To obliczenia ośrodka Mainz cytowanego przez rosyjski komersant. Dronopad Ukrainy to seria ataków na rafinerie, ropociągi i inne elementy infrastruktury Rosji. Ich celem jest zaburzenie logistyki paliwowej związanej z inwazją rosyjską, a także ograniczenie przychodów Kremla. Najnowszy atak został przeprowadzony nocą z 10 na 11 lutego 2026 roku i dosięgnął rafinerii Wołgograd w Rosji. Rosjanie twierdzą, że zestrzelili w całym kraju 48 dronów, ale nie informują o incydencie z tym zakładem. Jednakże rosyjski internet pełen jest nagrań dronów uderzających w Wołgogradzie i wywołujących widoczny pożar. Skala zniszczeń w obiekcie nie jest na razie znana. Uderzenie w kluczowe instalacje mogłoby obniżyć przerób ropy na miesiące. Bloomberg szacuje, że Ukraina przeprowadziła w 2025 roku 120 ataków na energetykę Rosji, z czego 81 stanowiły uderzenia na rafinerie. Pola naftowe i gazowe zostały trafione 27 razy, a rurociągi i tankowce odpowiednio 8 oraz 4 razy. Apogeum ataków na rafinerię nastąpiło w sierpniu, kiedy doszło do 14 uderzeń, a w grudniu doszło do największej ilości ataków ogólnie, bo było ich 24. Chociaż Rosjanie zdołali zrekompensować straty przerobu ropy w skali roku, to mają rosnące koszty ubezpieczenia. Rafinacja tego paliwa spadła w 2025 roku o 1,7% do ponad 262 milionów ton. Do rafinerii trafiło ponad 228 milionów ton ropy, czyli o 1,6% mniej. Jednakże straty wynikające z wypłacania odszkodowań w wyniku ataków przekraczają 100% i wzrosły kilkukrotnie ze względu na liczne wnioski. To oznacza coraz wyższe koszty nowego ubezpieczenia. Średnie straty związane z jednym atakiem na rafinerię w 2025 roku są szacowane na kilkaset milionów rubli, to znaczy kilka milionów dolarów. Warto zaznaczyć, że ataki są prowadzone z użyciem dronów, które jednostkowo są warte po kilka tysięcy dolarów. Skala nalotów dronów ukraińskich sięga 3700 sztuk miesięcznie w 2025 roku. Ataki Ukrainy na rafinerie Rosji wracają po tzw. rozejmie energetycznym, który miał trwać przez ostatni tydzień stycznia i polegać na powstrzymaniu się od ataków na infrastrukturę energetyczną obu stron. Jednakże w jego trakcie Rosjanie zaatakowali m.in. górników wracających z kopalni na terenie wschodniej Ukrainy, który utrzymał się pod kontrolą Kijowa. Dokonali także innych uderzeń na cele cywilne. Dronopad trwa także w obliczu braku postępu rozmów trójstronnych USA-Ukraina-Rosja. Według deklaracji Kremla nie ustąpił on w żadnej kluczowej kwestii, szczególnie w odniesieniu do koncesji terytorialnych Ukrainy. Rosjanie posuwają się do absurdu, oczekując gwarancji bezpieczeństwa dla siebie. Wiceminister spraw zagranicznych Aleksander Gruszko ocenił, że porozumienie pokojowe musi je uwzględniać. Cytuję: Zdajemy sobie sprawę, że pokojowe rozwiązanie konfliktu musi uwzględniać interesy bezpieczeństwa Ukrainy, ale kluczowe znaczenie mają oczywiście interesy bezpieczeństwa Rosji, powiedział Gruszko. Jeśli spojrzeć uważnie na te wszystkie stanowiska liderów Unii Europejskiej, nikt nie mówi o gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji, dodał. Jego zdaniem chodzi o gwarancję, że Ukraina nie wejdzie do NATO albo zakaz rozmieszczania sił zagranicznych nad Dnieprem. Tymczasem są to kluczowe elementy gwarancji bezpieczeństwa, jakich chce udzielić Zachód stronie ukraińskiej w celu przekonania jej do koncesji na rzecz Rosji, a w przyszłości uniknięcia nowej wojny. Druga tura rozmów w Abu Dhabi z 4 i 5 lutego ma znaleźć kontynuację w Miami w tym tygodniu.
Czas na pozostałe wieści na początek z Polski. Rozmowy na szczycie. Rada Bezpieczeństwa Narodowego zbierze się 11 grudnia o 14 w Pałacu Prezydenckim. Tylko prezydent wystąpi przed mediami podczas otwarcia obrad. Kluczowe tematy to Fundusz Unijny na Obronność SAFE oraz udział Polski w Radzie Pokoju stworzonej przez USA. Energetyku pilnej w Bałtyku. W setne urodziny Gdyni premier mówił w stoczni wojennej PGZ o modernizacji floty. Nasza rodząca się na nowo potęga morska to zarówno wspólna z NATO akcja Baltic Sentry, jak i rozwój portów oraz floty. Ocenił i wspomniał o współpracy ze Szwecją w programie Orca. Rozwój floty jest ważny m.in. w celu ochrony szlaków dostaw surowców spoza Rosji przez Bałtyk przed incydentami. Tańszy gaz. Nowa taryfa na gaz My Orlen, czyli dawniej PGNiG obrót detaliczny dla gospodarstw domowych zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki wyniesie 197 zł za megawattogodzinę i oznacza spadek o ponad 3%. Będzie obowiązywać od 25 lutego do 30 czerwca 2026 roku. Spór o przyłączenia. Propozycja kompromisu wokół ustawy sieciowej narzucającej nowe obowiązki przy przyłączaniu odnawialnych źródeł energii zderzyła się z inwestorami oraz resortem klimatu. Komisje sejmowe odłożyły dyskusję o projekcie ze względu na różnice zdań, a więcej na stronie energydrink.today. Teraz wieści z Europy. Atom europejski. Francja proponuje jednolity rynek energii w Europie z niższymi cenami dla przemysłu przed nieformalnym spotkaniem Rady Europejskiej. Proponuje wspólne podejście do finansowania projektów jądrowych. Cel klimatyczny. Parlament Europejski poparł 10 lutego porozumienie z Radą w sprawie nowelizacji prawa klimatycznego z nowym, wiążącym celem redukcji emisji CO2 o 90% do 2040 roku. Kompromis uwzględnił kredyty węglowe na 5% redukcji i większą elastyczność. Wolta armatorów. Grecja i Malta opowiadają się przeciwko sankcjom na usługi morskie dla floty widmo Rosji. To kluczowy element nowego pakietu sankcji unijnych. Armatorzy greccy i maltańscy świadczą takie usługi Rosjanom pomimo inwazji na Ukrainie. Energia pod ziemią. Ukraiński operator Ukrenergo uruchomił pierwszą podstację elektroenergetyczną umieszczoną w podziemnym bunkrze. To sposób na obronę wobec stałych ataków Rosji i istotny sygnał dla Polski, a więcej na stronie energydrink.today. Jeszcze wieści ze świata. Od elektryków do magazynów. Producenci w USA przestawiają się z baterii do samochodów elektrycznych na magazyny energii, spodziewając się wzrostu zapotrzebowania przez rozwój AI. Według Financial Times proces dotyka 10 zakładów w Stanach, z których 7 ma poświęcić się tylko magazynom. To skutek anulowania zamówień na baterie, które pozwoliłyby na produkcję 2 milionów elektryków. Zadyszka naftowa. Wydobycie ropy w USA ma spaść według EAI w 2026 roku do 13,5 milionów baryłek dziennie. Byłby to pierwszy spadek od 2020 roku sygnalizujący zadyszkę rewolucji łupkowej, która dawała alternatywę wobec podaży potęg naftowych OPEC+. Nowe groźby. Prezydent USA Donald Trump powiedział Axios, że może wysłać na Bliski Wschód drugą grupę lotniskowcową na wypadek, gdyby brak porozumienia z Iranem doprowadził do wojny. Przez te groźby ropa drożeje ponad $69 za baryłkę. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj. Następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.